Zanim odniosę się do meritum tego pytania, chciałbym zbudować sobie pewne tło. Ja lubię zawsze mieć taki układ odniesienia, bo czasami słowa zmieniają znaczenie w zależności od układu odniesienia. I najpierw chciałbym odwołać się do czegoś, co lubię, czyli liczb twardych danych. I można powiedzieć, że w Polsce rynek nieruchomości składa się z 6 milionów budynków, z czego szacuje się około 500 000 budynków komercyjnych niemieszkalnych, czy też niemieszkalnych, usługowych, niekoniecznie komercyjnych, około 500 000 budynków wielorodzinnych i 5 milionów budynków jednorodzinnych. Patrząc od drugiej strony, można powiedzieć, że w Polsce jest, tak jak szacuje GUS, około 14,5 miliona gospodarstw domowych, z czego około 13 mieszka we własnych mieszkaniach. Z tych 13 mniej więcej 2/3 znajduje się w budynkach wielorodzinnych i około 1/3 w budynkach jednorodzinnych, co nam znowu daje tę liczbę w 5 milionów budynków jednorodzinnych. I te 5 milionów budynków jednorodzinnych, co ciekawe, one znajduje się w przypadku budynków jednorodzinnych mniej więcej znowu w 1/3 na wsi, przepraszam, w 1/3 w mieście i 2/3 na wsi. Dlaczego podaję te liczby? Dlatego, że one po pierwsze podają nam, że jak patrzymy z punktu widzenia kotłowni, to wiadomo, że kotłownia, tam gdzie inwestor ma swobodny wybór źródła ciepła, w zdecydowanej większości znajduje się w budynkach jednorodzinnych niż wielorodzinnych, aczkolwiek dzisiaj dzięki zmianom w ustawach o gospodarowaniu nieruchomościami również wspólnoty mają pewną swobodę decyzyjną w tym zakresie. I teraz jeżeli analizujemy z kolei znowu rynek, co znaczy rynek? Na tym rynku jest kilku uczestników. Zaczynając od samej góry są producenci, są dystrybutorzy, są w przypadku naszym instalatorzy, czyli ta siła fachowa, która faktycznie przenosi w tym finalnym kroku na konsumentów te urządzenia grzewcze, no i mamy ostatecznie klientów. I można powiedzieć, że dotychczas akurat nasz rynek w odróżnieniu na przykład chociażby od nowego był tyle specyficzny, że ta siła fachowa, jaką są instalatorzy, miała dosyć duży taki wpływ opiniujący w przypadku klienta, doradzający, doradczy. I klient często pod wpływem na przykład znajomego, zaufanego instalatora podejmował decyzje co do zastosowania technologii, wymiany, modernizacji i tego typu rzeczy. Aczkolwiek dzisiaj to właśnie jest jedna z tych dosyć dużych zmian, gdzie mam wrażenie, że po pierwsze zmiana pokoleniowa, która staje się coraz bardziej samodzielna, podejmuje samodzielne decyzje, różne decyzje również dotyczące systemów grzewczych użytych we własnych domach. W coraz większym stopniu czerpie informacje w sposób niezależny. Przede wszystkim oczywiście z źródeł, z mediów społecznościowych, z mediów elektronicznych, z tego typu źródeł. I dzisiaj to z jednej strony jest dobrze, że budujemy świadomość tych ludzi, ale z drugiej strony, o czym rozmawialiśmy wcześniej, sytuacja wygląda w ten sposób, że tu niestety trafiamy zarówno na rzetelne informacje, mniej rzetelne, jak i całkowicie nieprawdziwe, w różnym celu podawane na rynek. I teraz w jakim kierunku będzie szedł ten rynek? W moim przekonaniu, jeszcze gdyby Pan mnie zapytał mniej więcej rok wstecz, w jakim kierunku pójdzie, to wydawało się to dosyć oczywiste. Rosnące ceny energii, coraz większa presja na rozwiązania ekologiczne i to zarówno poprzez uprawnienia emisyjne, które bardzo mocno podnosiły cenę energii elektrycznej. W Polsce dodatkowo w to wszystko mieszał się jeszcze rząd poprzez kontrolowanie bardzo ścisłe, a w domyśle nazwałbym nawet subwencjonowaniem kosztów energii po stronie gospodarstw domowych. W ten sposób w mniejszym stopniu tworząc presję na gospodarstwa domowe, no ale to była kwestia ceny politycznej, którą muszą zapłacić. I tak jak powiedziałem, jeszcze rok temu można powiedzieć, że ten kierunek był jasno wytyczony. Idziemy w kierunku źródeł odnawialnych, zmniejszamy ilość kotłowni, które są zdecydowanie nieekologiczne. I teraz jeszcze do jednej liczby bym dodał tutaj, żeby rozszerzyć ten temat. Szacuje się, że na te 5 milionów domów plus część domów wielorodzinnych, szacuje się, że to było około 4 do 5 milionów niezależnych kotłowni, niektórzy mówią, że nawet trochę więcej. W każdym razie w znaczącej części, 70-80%, kiedyś jeszcze 10 lat wstecz były używane kotły, szeroko rozumiane kotły stałopalne, kotły węglowe, zasypowe o bardzo niskich jakości w emitowanych spalin. Poprzez te programy rządowe uruchomione, jak Czyste Powietrze, jak Mój Prąd, faktycznie zaczęły się pojawiać rozwiązania coraz bardziej ekologiczne. I tutaj nastąpiła radykalna zmiana. W ciągu ostatnich kilku lat szacuje się, że ilość kotłowni, tych tradycyjnych kotłowni z tymi tak zwanymi śmieciuchami spadła poniżej 2 milionów. Także to jest dalej potężna ilość
tych kotłowni, które trzeba będzie wymieniać. Tutaj wydawało się, że jednym z takich też czynników, które będzie to wspierało, były regionalne inicjatywy w poszczególnych województwach, poszczególnych nawet powiatach, zaostrzające normy emisyjne w taki sposób, żeby jakby od strony prawnej motywować ludzi do zmiany tych źródeł energii. I to wydawało się, że ten kierunek jest ustalony nie do uniknięcia i w perspektywie kolejnych 5-10 lat, takie były budowane horyzonty czasowe, przejdziemy na zdecydowanie ekologiczne źródła energii. No właśnie, ale jak to w świecie naszym nowoczesnym, nieprzewidywalnym, zdarzyło się kilka rzeczy. No przede wszystkim tutaj tą rzeczą, która w największym stopniu nam zmieniła całkowite warunki i tło, no to jest kwestia wybuchu oczywiście konfliktu na wschodzie, plus wcześniej dosyć dużych napięć, jeżeli chodzi o napięcia na Bliskim Wschodzie. Już nie bawiąc się jak za dużą makroekonomię, faktycznie nagle się okazało, że dostępność źródeł energii zdecydowanie się zmieniła, a przez to niestety zmieniły się ceny. I to, co żeśmy wstępnie częściowo powiedzieli, to jest kwestia budowania świadomości konsumenta, która ma, jak powiedzieliśmy, również coraz większy udział w podejmowaniu decyzji o użytym źródle ciepła. I tutaj bardzo dużą rolę odgrywa w moim przekonaniu właśnie budowanie rzetelnej informacji i edukacji tego konsumenta, ale również i instalatora, bo instalator jest de facto takim samym odbiorcą informacji z rynku, jak i konsument i on sobie też wyrabia pewne przekonania i potem próbuje je dystrybuować wśród swoich klientów. Więc na pewno tutaj tym faktorem będzie również bardzo ważne będzie jakby budowanie tej świadomości, żeby w tej całej morzu dezinformacji czy wątpliwej jakości informacji próbować się odnaleźć. I teraz przechodząc do tych ostatnich, jakby już o takiej sformułowanej ostatecznie odpowiedzi, wydaje mi się, że w tej chwili kierunek będą wyznaczały cena, właśnie dostęp do informacji. To wszystko da nam ten kierunek, ale kierunek wydaje się jasny. Na pewno pompa ciepła jako jeden z wiodących źródeł ciepła, aczkolwiek nie grzebałbym pozostałych. Wydaje mi się, że to będzie prawdopodobnie jakiś miks urządzeń.